Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, tym razem z Silvretta Arena. Iżg Zamnał. Jestem na granicy austriacko-szwajcarskiej, która łączy olbrzymi region narciarski, w którym macie do dyspozycji 293 km tras obsługiwanych przez 41 wyciągów. Fantastyczne miejsce, jeżeli chodzi o narty. Jak dla mnie to jedno z najlepszych miejsc w Alpach i na świecie do wypoczynku na białym puchu. Zapraszam Was do Silvretta Arena Iżg Zamnał, do wspaniałego ośrodka. Zapraszam na kolejnego vloga. Thank you. Ktoś jakby narzekał na nasze kolejki w naszym kraju, to proszę bardzo. W Alpach, w Austrii, we Włoszech też czasami swoje trzeba odczekać. A to wynik pogody, bo tak naprawdę przez ostatnie 3 dni tutaj w Dolinie Pacnau pogoda była delikatnie rzecz biorąc średnia. 3 dni temu lał deszcz i to równo, nawet na dużych wysokościach powyżej 2000 metrów. A ostatnie 2 dni sypało non-stop i 2 dni temu Iżg było w ogóle jako ośrodek narciarski cały zamknięty. Ja jeździłem w Kapl, wczoraj jeździłem w Zeno, a dzisiaj wszyscy wylegli od samego rana na narty. Trudno się dziwić, że każdy chce wyjechać przy tak pięknej pogodzie. Dojście zajęło około 20 minut, to znaczy czas czekania w kolejce tej długiej, jaką widzieliście przed chwilą, to około 20 minut. Idzie to w gruncie rzeczy sprawnie, jak na taką ilość, na taki tłum narciarzy. Chwilę przyjdzie mi poczekać, aż słońce oświetli tutaj Idalp. Jak widzicie, tutaj tak naprawdę jest fabryka, jeżeli chodzi o biznes narciarski. Wyciąg nad wyciągu, krzesło na krześle i fantastyczne trasy, fantastyczne widoki. Zapraszam Was dzisiaj na trasy w Iżgu. Słuchajcie, jest po prostu nieziemsko. Warunki wyśmienite. Po opadach śniegu wszystko siadło, przygotowane przez wiatraki. Tylko naturalny śnieg pod nartami. Obłędnie. Dzisiaj około 180 km tras jest czynnych, ponad 200. Dokładnie Wam powiem za chwileczkę. Ja tylko sprawdzę w aplikacji, która jest w moim telefonie, aplikacji Iżg. Mam nadzieję, że zostanie otwarta dzisiaj droga szmuglerów. Chodzi o sprawdzenie jeszcze kilku wariantów. Tutaj służby tutaj muszą sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma zagrożenia lawinowego i otworzyć jeszcze 2-3 wyciągi.
Są dobre wiadomości. Przed chwilą na aplikacji sprawdziłem, na aplikacji iShG, którą gorąco Wam polecam, żeby zainstalować, jeżeli będziecie tutaj, że otwarte zostały dwa z trzech wariantów trasy przemytników, które tutaj można przejechać. Przypomnę, że trasa przemytników to taka ronda dookoła terenów tutaj narciarskich. Mamy trzy warianty: brązowy, srebrny i złoty, którymi możemy objechać większość terenów. Złotym to tak naprawdę objeżdżamy dokładnie wszystko, co tutaj udostępnia nam region iShG Zamnał. Przed chwilą dostałem właśnie tą informację, że są otwarte dwa, czyli brązowy i srebrny, więc będę mógł zjechać do Zamnał, będę mógł Wam pokazać, jak to dokładnie wygląda. Aktualnie posiłkując się tutaj aplikacją, czynne są, otwarte są 186 km tras z 238. Całkiem możliwe, że w ciągu dnia zostaną otwarte kolejne, a czynnych jest 41 z 45 wyciągów i kolei. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co jest teraz otwarte. Na trasach jest od 70 do 140 cm śniegu i dużo świeżego, luźnego śniegu, który jeszcze jest niezwiązany, więc troszkę trzeba uważać. Ta nowoczesna kanapa, którą jadę, 8, została otwarta 2 sezony temu. Zastąpiła starą 4, która tutaj była, jedzie się bardzo komfortowo, wygodnie. Tyłek jest podgrzewany. I takie inwestycje możecie spotkać co roku tutaj w iShG. W tym roku otwarto nową 8 łączącą tutaj Idalp, czyli to główne miejsce przesiadkowe, na które się wyjeżdża z granicą szwajcarską. Tam też była kiedyś stara 4, teraz jest piękna, nowoczesna 8 firmy Doppelmayr. Po mojej prawej stronie widać słupy kolejki Pitzwallgronda. Duża, piękna kolej, niestety jeszcze jest nieczynna, być może dzisiaj otworzą. I to jest najbardziej skrajny prawy, czyli zachodnia część terenów tutaj iShG Zamnał. Stamtąd wiedzie bodajże 1 lub 2 trasy, ale dużo jest terenów freeride'owych i tam też zaczynają się trasy skiturowe, którymi można przejść na drugą stronę i tam doliną zjechać w kierunku iShG. Szkoda, że nie jest otwarta, być może później zobaczymy. Na razie ja przejeżdżam na drugą stronę i zjeżdżam w kierunku Zamnał. Tam też Wam pokażę ciekawą rzecz dla tych osób, które tutaj nie były, czyli strefę wolnocłową, gdzie można naprawdę w dobrych cenach kupić, co sprawdzę, perfumy, różnego rodzaju kosmetyki, alkohole i papierosy. Kanapą Gampen wyjechałem na 2848 metrów i stąd jest możliwość zjazdu w kierunku Szwajcarii, w kierunku Zamnał. Tak jak widzicie, Silvertra Arena iShG Zamnał. Widzicie ten sztruksik? No powiem, cieszę się jak małe dziecko po raz kolejny, bo jak tu się nie cieszyć z takich warunków. Życzę Wam, jak przyjedziecie tutaj do iShG, żebyście mieli takie same warunki. Jak byłem tu 2 lata temu, dokładnie było tak samo. Jestem już po szwajcarskiej stronie, zjeżdżam teraz trasą numer 80, która doprowadzi mnie do Zamnał, do miejscowości położonej po szwajcarskiej stronie, słynnej między innymi z Mistrzostw Świata Świętych Mikołajów, które odbywają się tutaj co roku.
I kiedyś, powiem wam szczerze, przyznam się, że zorganizowałem polską ekipę, polski team Świętych Mikołajów i uczestniczyłem w tych mistrzostwach świata. Bez jakichś większych sukcesów, ale byliśmy. I za chwilę będę jechał dokładnie tam, w tą dolinę. Jazda jest przednia, jak widzicie, tylko naturalny śnieg. Teraz już zjeżdżamy w Dolinie Cienia, czyli dojeżdżamy do strefy wolnocłowej w Zamnał. Do zobaczenia na shoppingu. Jak widzicie, na drodze przemytników trzeba się troszkę też pomęczyć. Jest tu taki fragment, kiedy trzeba trochę dać, jak ja to mówię, z kija, z łyżwy. I zaraz zaczynają się tutaj sklepy strefy wolnocłowej. Nie zdziwcie się, jeżeli tutaj kupicie coś i gdzieś na granicy austriackiej podejdą do Was panowie w mundurkach i poproszą o okazanie na przykład plecaka. Zdarza się. Zamnał to niewielka miejscowość. Jeżeli będziecie w okolicach Kaunertalu, Ischg, Serfaus-Wisladis, a jesteście własnym samochodem, to spokojnie można tu podjechać. To też jest miejsce, do którego można podjechać jadąc do Livigno, bo tutaj obok Zamnał się przejeżdża w kierunku Livigno. Także jeżeli będziecie gdzieś w tych kierunkach jechać, to polecam Wam tutaj wstopić. Jeżeli macie potrzebę kupienia, a akurat jesteście na zakupie perfum, ktoś pali niestety, jakiś alkohol, to tu jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz, żeby ktoś się nie spodziewał, że tu prawie za darmo rozdają. Nie. Ale ceny są dużo niższe niż na lotniskach, niż u nas w sklepach, nawet przy promocjach. Zaraz to sprawdzę, bo mam ochotę zakupić coś dla siebie, bo jestem na etapie takim, że skończyły mi się wody toaletowe i tak dalej. Jestem już po zakupach, szybko poszło, trafiłem to, co chciałem i jestem zadowolony. Dla tych osób, które tutaj nigdy nie były, informacyjnie, woda toaletowa, którą normalnie używam i którą chciałem nabyć, kosztuje w polskich sklepach internetowych w granicach 320-340 zł. Tutaj nabyłem ją za 240 zł, więc jest spora różnica, można sporo zaoszczędzić. Kupiłem sobie też większą ilość, czyli 6 lipsticków, które używam. Zaraz Wam pokażę i gorąco polecam. Jeżeli będziecie, można to kupić w Austrii, we Włoszech, tutaj w Szwajcarii. To są tego typu lipsticki Peach Bean.
z filtrem. Uważam, że są po prostu genialne. Używam ich od kilku lat. Są naprawdę bardzo dobre, nawet dla osób, które, że tak powiem, no, w jakiś sposób specjalnie im smakuje. One są bezsmakowe, nie pozostawiają na ustach żadnego praktycznie śladu, że się szminkowało, a tak naprawdę nawilżało i zabezpieczało usta. Więc jeżeli będziecie jeździć, to gorąco Wam polecam taki zakup, bo usta są chronione przed słońcem, przed wiatrem, przed mrozem. Fantastyczna sprawa. Także powoli zbieram się i jadę w kierunku dużej gondoli, takiej bardzo ciekawej. Za chwilę Wam ją pokażę. I teraz czeka mnie trochę takiej jazdy rekreacyjnej, czyli taką nartostradą wzdłuż tutaj Zamnał. Troszeczkę z kija, troszeczkę z łyżwy, żeby dojechać w tamtym kierunku, żeby dojechać kawałek dalej do dolnej stacji dwupiętrowej gondoli. Powoli dojeżdżam już do gondoli, która z Zamnał wyciągnie mnie na górę w kierunku Austrii. Bardzo ciekawa gondola, dwupoziomowa. Trochę jest tu pracy. Wychodzi kondycja, bo raz, że wysokość, dwa, trzeba trochę popedałować. Natomiast osoby, które nie czują się na siłach lub są na deskach snowboardowych, mogą skorzystać ze skibusa darmowego. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Jak sardynki. Nie lubię takich dużych gondoli. Nie lubię. Czek ściśnięty, zero luzu. Jeszcze po środku trzeba będzie się pochuśtać dla tych, co nie lubią. A tutaj nade mną na dachu też kilkadziesiąt osób jeszcze stoi. Ruszamy do góry. Górna stacja gondoli, która wychodzi z Zamnał w kierunku terenów narciarskich. Ciekawa gondola dwupoziomowa. Taka informacja dla Was, że jeżeli tutaj byście przyjechali na stronę szwajcarską i nie zdążycie na tą gondolę, czy z jakichś powodów wyłączą tą gondolę, to macie problem. Bo w żaden inny sposób nie można się dostać do Iżgl jak tą gondolą, ewentualnie no, jakimś transportem kołowym. Taksówka może być droga. Także uważajcie na to, jeżeli przyjedziecie tutaj do Zamnał, sprawdzajcie prognozy pogody, jakie są warunki, to bardzo ważne. Tu jest też przepiękna restauracja, panorama, to widzieliście, z super tarasem, z przepięknym widokiem i cały czas wystawiona na promienie słoneczne. Niesamowite. Za chwilę będę jechał nad tymi wszystkimi ludźmi. Jadę prosto do krzesła, bo zbliża się pora lunchu. Powoli wracam już do Austrii. Jestem teraz jeszcze po stronie szwajcarskiej. Jadę tutaj lewą kanapą. A to dlatego, że będę miał okazję jeszcze raz zjechać w kierunku szwajcarskim, wyjechać do góry i dopiero zjechać bardzo ciekawą trasą w kierunku Idalpów, w kierunku tego centralnego miejsca, do którego dojechałem
rano z centrum Iżg. Gdybym chciał bezpośrednio wyjechać stąd na stronę austriacką, na gdzie jest granica między Szwajcarią a Austrią, to musiałbym wziąć tą gondolę, która tam z tyłu jest za mną, z żółtymi czy pomarańczowymi osłonami. Te tereny, które za mną widzicie, to cały czas strona szwajcarska. Austria jest po tamtej stronie. Ja, żeby dostać się do Austrii, dostać się teraz w miejsce, gdzie mam lunch, muszę zjechać na dół, wyciągnąć się krzesłem i potem jeszcze raz zjechać po bardzo, bardzo fajnej trasie. Jestem w najwyższym miejscu, do którego można dojechać tutaj w Iżg, 2874 bodajże metry nad poziomem morza, o ile dobrze pamiętam. Fantastyczny widok. Z tej strony na stronę austriacką, po drugiej stronie widok na Szwajcarię. Jak możecie zobaczyć po kolorach tych znaczków, słuszne zjazdy są w kierunku, nazwijmy to centrum Iżg, w kierunku Idalp. Mamy tu do dyspozycji czarne i czerwone trasy. Naprawdę jest ogień tutaj. W tym miejscu znajduje się krzesło nowo otwarte, nowa ósemka, która z Idalpu wywozi narciarzy w prawie najwyższe miejsce, pewnie też jakieś 2700 metrów, gdzieś około. Wszystko nowoczesne, wszystko super, no jeszcze z taką pogodą. Powiem Wam, że Iżg to absolutny top, jeżeli chodzi o ośrodki narciarskie. Serdecznie Wam polecam tym, którzy nie byli, tym, którzy szukają naprawdę super nowoczesnego ośrodka z dużą ilością tras. Jest tu w końcu ponad 200 km tras. Przy okazji chcą zrobić dobre zakupy, tanie. A co jeszcze? Oczywiście odpocząć w aktywnej atmosferze wieczorem w jednym z barów na dole lub bardzo dobrze zjeść, tak jak widzieliście, w bardzo, bardzo dobrych restauracjach. Wow, powiem Wam, jest stromo, nawet bardzo stromo, ale przede wszystkim jest strasznie twardo tutaj. Przewiane, wywiane, trzeba uważać. Tutaj ratrak na pewno nie jeździł. I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Wow, co powiecie? Na lunch w takim miejscu, z takim widokiem? Będzie chyba pysznie. Musi. No i co byście powiedzieli na lunch w takich warunkach? Mountain VIP Club. Ale to nie jest tak, że tylko dla VIP-ów, dla każdego. Jedyny warunek taki, że trzeba tu zdobyć stolik. Osoby posiadające kartę VIP tutaj
mogą ten stolik otrzymać bez problemu, natomiast dla każdej innej osoby po prostu trzeba zrobić wcześniej rezerwację. Oprócz tego, że można w takich warunkach pysznych i pysznie zjeść, no dzisiaj wszyscy siedzą na zewnątrz, a nie tu wewnątrz, chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz, z którą się pierwszy raz spotykam. Tu jest garderoba, ale nie, dosyć ciekawa garderoba, popatrzcie. Tutaj zostawiacie swoje okrycie wierzchnie, jeżeli siedzicie w środku z reguły. Tu zostawiacie kurtkę, kask, wszystko. Zdejmujecie buty narciarskie. Bierzecie klapeczki. A buty możecie powiesić tutaj, gdzie się grzeją, suszą. Świetna sprawa, prawda? Trzeba podpowiedzieć też naszym restauracjom, żeby takie coś zrobiły. Bardzo fajny patent, bardzo mi się to podoba. To teraz informacje statystyczne, ile tu jest tras narciarskich, wyciągów, kolei. Po pierwsze tak, Ischg to ośrodek Silvretta łączący część austriacką, czyli Ischg, z częścią szwajcarską, czyli Zamnau. W sumie mamy tutaj 239 km tras, z których aż 47 to trasy niebieskie, 143 to trasy czerwone, czyli widzicie ośrodek dla osób lubiących pojeździć, dla zaawansowanych, i 49 km to trasy czarne. W sumie gondoli, kolejek jest tutaj 41, które mogą przewieźć w ciągu godziny ponad 90 tysięcy osób. Mamy tutaj 3 duże gondole, 4 małe kolejki gondolowe, aż 25 krzeseł i 9 wyciągów orczykowych. Sezon w Ischg rozpoczyna się zawsze pod koniec listopada, wtedy też jest duży koncert na otwarcie nowego sezonu, a kończy się na początku maja. 2 słowa na temat cen w Ischg, tutaj w regionie Ischg-Zamnau. Jeżeli byście chcieli przyjechać tutaj w sezonie, a nie spalibyście w dolinie tutaj, nie mielibyście karty gościa, za skipas trzeba będzie zapłacić 306 euro. Natomiast jeżeli jesteście gościem jednego z hoteli tutaj w dolinie, w samym Ischg, to zapłacicie 262 euro. Taka jest różnica w cenie pomiędzy osobami mieszkającymi tutaj w dolinie, a osobami przyjeżdżającymi, dojeżdżającymi. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście ze mną w Dolinie Paznau. Dziękuję, że odwiedziliście ze mną Kapl, Ze, no i wielkie, słynne Ischg. Liczę na to, że podobało Wam się. Jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, bardzo chętnie je wysłucham czy przeczytam. Piszcie, komentujcie, żeby było jak najwięcej takiej rozmowy wspólnej. Bardzo lubię odpowiadać na Wasze komentarze, staram się odpowiadać na wszystkie. Jeszcze raz Wam dziękuję, że byliście tutaj. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę. Jeżeli chcecie podążać za miejscami, w których jeżdżę i prawie online być ze mną, zapraszam na mój profil na Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie wpiszcie Ski Online lub Jacek Ciszak i na pewno mnie znajdziecie. To tyle na razie. Pozdrawiam Was serdecznie z przepięknego Ischg, przy pięknej pogodzie i przy pięknych warunkach. Żegnam się z Wami. Do następnego vloga. Skąd? To zobaczymy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.